Czy w hotelowym all inclusive naprawdę można dobrze zjeść? Czy to tylko góra jedzenia i niewiele smaku? W internecie można znaleźć mnóstwo zdjęć hotelowego jedzenia. Problem w tym, że zdjęcia nie powiedzą, czy coś było świeże, smaczne i czy po 3 dniach nie ma się już dosyć tego samego. Dlatego pokażemy Wam, jak naprawdę wygląda all inclusive w hotelu Kaja Koracesium i powiemy, co nam smakowało, a co naszym zdaniem mogło być lepsze. Kaja Koracesium. W tym filmie skupimy się na jednym istotnym temacie – jedzeniu. Pokażemy Wam, jak wygląda restauracja główna i każdy z posiłków oraz kawiarnia i ciastkarnia. Śniadania są różnorodne. Każdy coś znajdzie dla siebie. Fani klasyków na pewno znajdą jakąś jajecznicę czy też omlet, a fani z kolei lokalnych smaków mogą na przykład wybrać menemen. Jeśli chodzi o śniadania, to tutaj nie było większych zaskoczeń. Bufet był typowo kontynentalny, więc codziennie czekały jajka w różnych postaciach, sery, wędliny, świeże pieczywo, bułeczki z różnym nadzieniem, jogurty i kilka rodzajów płatków. Było też sporo dodatków, dzięki którym każdy mógł skomponować śniadanie po swojemu. Bardzo spodobało nam się, że pojawiały się też tureckie akcenty. Na śniadanie można było spróbować między innymi menemenu, dań z ciasta filo, a także chałwy, która była dostępna właśnie tylko o tej porze dnia. To był fajny dodatek, jeśli ktoś chciał spróbować czegoś bardziej lokalnego. Nie zabrakło też czegoś na słodko. Były pancakes, małe pączuszki i inne słodkie przekąski, więc osoby lubiące słodkie śniadania również miały w czym wybierać. Było też kilka rzeczy, które naprawdę nas zaskoczyły. Na śniadaniu pojawiały się frytki, krążki cebulowe, a nawet różnego rodzaju pasty rybne i rybki w oleju. Tego raczej nie spodziewaliśmy się zobaczyć o poranku. Na plus zdecydowanie świeże warzywa, gotowe sałatki i spory wybór owoców, dzięki czemu śniadania były naprawdę kolorowe i lekkie. Jeśli chodzi o napoje, obsługa podchodziła do stolików i przyjmowała zamówienia, ale równie dobrze można było podejść do baru i poprosić o to, na co akurat miało się ochotę. Do wyboru była kawa, różne herbaty, w tym oczywiście turecka, soki oraz woda. Czy śniadania się powtarzały? Tak, praktycznie każdego dnia wyglądały bardzo podobnie. Ale szczerze mówiąc, nie było to dla nas problemem. Wybór był na tyle duży, że jednego dnia można było zjeść typowe tureckie śniadanie, a następnego skomponować coś bardziej po polsku. Dzięki temu, mimo powtarzalnego bufetu, trudno było odnieść wrażenie, że codziennie je się dokładnie to samo. Menu obiadowe jest różnorodne. Mięsa, ryby, grillowane, smażone, ziemniaki, frytki, warzywa. Każdy znajdzie coś, co może położyć na talerz. Ale uwaga, jeżeli jesteś osobą, która nie może jeść produktów z glutenem, nie ma tu oznaczeń. Jeśli z kolei chciałbyś jeść fit, też nie ma oznaczeń fit corner. Obiady były zdecydowanie bardziej międzynarodowe niż tureckie. Lokalnych smaków było tutaj mniej, za to wybór dań był na tyle duży, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Codziennie pojawiały się zupy, najczęściej w formie kremów, czasem z dodatkiem makaronu lub ryżu. Można je też było uzupełnić ulubionymi dodatkami, takimi jak grzanki, starty ser czy świeża natka pietruszki. Jeśli chodzi o dania główne, dominował drób, przygotowywany na różne sposoby, grillowany, gotowany albo duszony z warzywami. Nie brakowało też ryb przyrządzanych w bardzo podobny sposób. Do wyboru były klasyczne dodatki, takie jak ryż, pieczone ziemniaki czy frytki.
Dodatkowo działał Pasta Corner, w którym można było zamówić makaron przygotowany na bieżąco z wybranym sosem i dodatkami. Podczas obiadu nie brakowało świeżych surówek, gotowych sałatek, dressingów, pieczonych i gotowanych warzyw oraz różnych marynowanych dodatków, które dobrze uzupełniały cały posiłek. Choć obiady nie zaskakiwały lokalną kuchnią, to wybór był na tyle różnorodny, że każdego dnia bez problemu można było skomponować zupełnie inny talerz. Na minus zdecydowanie zaliczamy brak oznaczeń dań bezglutenowych, fit czy informacji o alergenach. Dla osób z alergiami lub specjalną dietą mogło to być spore utrudnienie. Kolacja to kolejny moment na skosztowanie różnych dań. Kuchnia międzynarodowa, jak i kuchnia lokalna. Posmakujemy, zobaczymy, jak to wygląda. Chodźcie, pokażemy. Kolacje były bardzo podobne do obiadów, więc jeśli chodzi o sposób serwowania czy wybór dań, nie było tutaj większych niespodzianek. Ponownie pojawiały się zupy, mięsa i ryby przygotowywane na różne sposoby oraz spory wybór dodatków. Podczas kolacji częściej można było trafić na pojedyncze dania kuchni tureckiej, takie jak lahmacun, pide, kofta czy dolma. Dzięki temu można było spróbować lokalnych smaków, nie rezygnując z bardziej znanych potraw. Nie brakowało również różnego rodzaju past, humusu i smarowideł przypominających pasztety, a także dużego wyboru gotowych sałatek, świeżych surówek i grillowanych warzyw. Podobnie jak podczas obiadu, działał również Pasta Corner, gdzie kucharz przygotowywał makarony na bieżąco z wybranym sosem i dodatkami. Choć kolacje nie różniły się znacząco od obiadów, to kilka lokalnych potraw było miłym urozmaiceniem codziennego menu. Szkoda tylko, że takich tureckich akcentów nie było więcej, bo właśnie one najbardziej wyróżniały tę część bufetu. Tu możecie zamówić super kawę. May I have espresso, please? Espresso. I z tą kawą albo zostajecie tutaj, albo wyjdziecie na taras, który za chwilę Wam pokażemy.
Świetne mamy logistyczne ułożenie pomieszczeń. Blisko recepcji i lobby baru jest kawiarnia. Jak pójdziemy sobie w tą stronę, to od razu mamy część basenową, a tam po prawej stronie jest już recepcja. A dokładnie za mną, tak jak popatrzycie, jest restauracja, gdzie możecie zjeść śniadanie, obiad, kolację. A co jeśli między posiłkami najdzie Was ochota na kawę albo coś słodkiego? W hotelu działała również kawiarnia, która była dobrym miejscem na kawę i coś słodkiego między głównymi posiłkami. Można było zamówić kilka rodzajów kaw, w tym tradycyjną kawę po turecku, różne herbaty, a także sięgnąć po lody i ciastka. Same desery nie były jednak dużym zaskoczeniem, bo w większości były to te same wypieki, które wcześniej pojawiały się na obiedzie i kolacji. W restauracji podczas posiłków powiedziałam, że nie ma oznaczeń na przykład gluten free, że coś jest bez glutenu. Natomiast już w kawiarni i ciastkarni takie oznaczenia się pojawiają. Beach Bar okazał się dla nas jednym z większych zaskoczeń. Spodziewaliśmy się typowych przekąsek takich jak burgery, frytki czy pizza, a tymczasem można było zjeść tutaj również pełnowartościowy obiad. Codziennie pojawiały się grillowane mięsa i ryby, a także świeże warzywa, z których można było samodzielnie skomponować sałatkę. To bardzo wygodne rozwiązanie, bo osoby spędzające cały dzień na plaży nie musiały wracać do głównej restauracji tylko po to, żeby zjeść obiad. No dobrze, jedzenie już obejrzeliście z każdej strony. Czas powiedzieć, co naszym zdaniem było naprawdę warte uwagi, a co mogło wypaść zdecydowanie lepiej. I krótkie podsumowanie jedzenia w hotelu Kaja Koracesju. Opowiedz, jakie masz wrażenia, jeśli chodzi o śniadania. Śniadanie to zawsze jest mój faworyt. Ja nigdy nie mam problemu, żeby cokolwiek sobie wybrać. W tym hotelu standardy. Jajecznica, omlety, jajka sadzone, dużo różnego rodzaju świeżych warzyw. Trochę tureckich smaków, jak menemen czy różnego rodzaju bułeczki nadziewane serem, szpinakiem czy różnego rodzaju ziołami. No poza tym trochę kiełbas takich na ciepło, bardziej. takich mortadel dokładnie. I są jogurty, musli, także moim zdaniem każdy może sobie coś wybrać. U mnie zawsze najlepiej sprawdzają się jaja, więc pod każdą postacią plus oliwki, świeże warzywa i jakieś pieczywo do tego i można tak przechodzić cały tydzień. Ja myślę, że ze śniadaniami u mnie podobnie. Nie mam problemu. Wybór jest duży, od warzyw poprzez różnego rodzaju pieczywa, zupy. Co takie, chyba się pierwszy raz spotkałem, żeby Zaskakujące. zupy były na śniadanie, ale bardzo smaczne ogólnie. No a obiady? Obiady są, można powiedzieć, bardzo różnorodne, natomiast ja jestem troszeczkę zawiedziony, bo jest niby tych mięs sporo, ale to wszystko to jest kurczak. Kurczak zrobiony po prostu na grillu, kurczak smażony, kurczak w panierce, więc no tutaj tak średnio, natomiast no fajnie, bo zawsze ryby są jakieś. Tak. Jakaś ryba to grillowana, to Cała smażona. ryba na przykład. Cała, tak, to na plus. Były jakieś takie większe łososie pstrągi w całości, czy tam też wydawane po kawałku przez kucharzy. Bardzo mało nam się zdarzyło takich typowych tureckich Tureckich. dań. Było lahmacun, było raz chyba czy dwa razy pide, trochę też takich ciast ala, nawet nie francuskich, tylko ala z ciasta filo nadziewane jakimś serem.
Ale tak w ogóle to mało takich jakichś Tak, odnośników lokalnych. typowo lokalnych. Bardzo mocno kuchnia międzynarodowa się przebijała. Smakowo tak nawet powiedziałabym, Od zup że okej. poprzez owoce morza, tutaj już bardziej ryby, chociaż w sałatkach się zdarzały. Krewetki. Krewetki, tak. Różne ciekawe sałatki jak najbardziej. Można sobie też samemu skomponować bardzo duża ilość sosów do wyboru. Słodyczy też bardzo duża. Kolacje wyglądały tak w sumie bardzo podobnie. Bardzo podobnie do obiadu. Do obiadu. Też można było sobie wybrać, czy to mięso, czy to rybę, czy po prostu zostać przy lżejszej opcji sałatkowej. Tak generalnie Ale powiedziałabym... nie było tak lekko jak na śniadanie. No Mimo nie, wszystko. nie było tak lekko jak na śniadanie oczywiście. Natomiast ja bym ogólnie powiedziała, że kuchnia mnie niczym szczególnie nie zaskoczyła. Nie miałam takiego specjalnego efektu wow, było wszystko bardzo poprawnie zrobione. Wystarczająca ilość na pewno do tego, żeby każdego dnia skomponować sobie jakiekolwiek inne danie. Bo tego wyboru było tak naprawdę fajnie. Głodny nikt naprawdę nie będzie chodził. Na pewno. Chciałabym trochę więcej lokalnej kuchni, lokalnych smaków, natomiast tak już podsumowując, ostatecznie ocena bardzo dobra, nikt głodny nie chodził, także... No ja bym dał takie dobry plus. Tak, jestem troszeczkę rozczarowany, bo wydaje mi się, że z wszystkich hoteli, w jakich już byliśmy, no to tak chyba jedno ze słabszych jedzeń. Jeśli chodzi... No, ja bym innym nie dała było złe. celujące. Tak, nie było złe, żeby to nie było, że coś było niedobre. Po prostu troszeczkę zabrakło nam tego efektu wow, jak na przykład w zeszłym roku w Marmaris był bardzo duży wybór różnego rodzaju mięs i mimo, że tamta restauracja była znacznie mniejsza, Tak, mniejszy wybór Mniejszy był, hotel zresztą. to jednak dużo się było tam tych lokalnych potraw i to było dla nas na plus, ale każdy znajdzie coś dla Jakby siebie nie było, dokładnie. i podkreślamy, nie jest źle, jest dobrze, jest wybór, także okej. Jest okej.